Zastanówmy się wspólnie. Czy szumiący taniec elbląskich szuwarów z widokiem na słońce i ptactwo może być inspirujący? Dla nas tak. Jesteśmy Ania i Marcin Nowakowie i patrząc na Nowakowo koło Elbląga zapraszamy Was na 4. odcinek naszej serii o podróży dookoła Polski. Dziś Wysoczyzna Elbląska i jej okolice. Cześć! Cześć! Tu Ania I Marcin. Czyli Wędrowne Motyle. Witamy się z Wami z Raczek Elbląskich, a konkretnie z najniżej w Polsce położonego miejsca. Wróć! To miejsce już nie jest najniżej położonym miejscem w Polsce. Tak nam się smutno zrobiło Raczek 2 lata temu, gdy zwiedzaliśmy Żuławy, że postanowiliśmy po prostu dzisiaj tutaj się pojawić. Dlaczego nam się smutno zrobiło? Za chwileczkę się dowiecie. A czego jeszcze dowiecie się w tym odcinku? Oto fragmenty. W dzisiejszym odcinku zaczynamy na Żuławach Elbląskich, a potem Wysoczyzna, kawałek Warmii, a zakończymy w zupełnie innym regionie i nie będą to Mazury. Dowiecie się, czemu pominęliśmy celowo słynny Frombork, ale nie pominęliśmy tego niedocenianego miasta. Z czego wyjątkowego słynie i może być dumny Elbląg, gdzie posmakować tych placuszków sernikowych, gdzie skosztować górskich szlaków, ale bez gór. Muzyka i zaczynamy kolejną krajoznawczą opowieść wraz ze statkiem na trawie. Minus 1,8 metra poniżej poziomu morza. Podobno mężczyźni się do takiej wysokości nie przyznają, ale ja się przyznam, mam 179, więc przykryłoby mnie. To jest depresja naturalna. Raczki nie spodziewały się ataku ze strony Marzęcina, który obecnie jest najniżej położonym punktem. Raczej spodziewały się walki z Gronowem Elbląskim, położonym kilka kilometrów stąd, które miało niższą depresję, ale okazało się, że była to depresja antropogeniczna. Tam trochę pomógł człowiek, obniżył teren. Ta była kiedyś naturalną, prawdziwą. To jeszcze możecie, słuchajcie, Raczki wywalczyć sobie, jak będziecie deptać mocno. Mały rzut oka na magię Żuław. Zarośnięte menonickie cmentarze, szpalery zabytkowych alei drzewnych, osady z brukowanymi uliczkami, drogami na groblach i domkami otoczonymi pięknymi malwami, choć będą w tym odcinku jeszcze piękniejsze. Oto niezwykle klimatyczna żuławska karczma Dry Rosen. Zanim udamy się powyżej poziomu morza i pokażemy Wam magię Elbląga i jej bliskich okolic, poznajcie jedno z najbardziej nietypowych polskich jezior i tajemniczych. Jezioro Dróżno jest to jezioro deltowe, które leży w kryptodepresji. Jest także jeziorem zanikającym, malejącym, ponieważ kiedyś było jednym z największych jezior w Polsce. Kiedyś tam znajdowała się zatoka i morze. I także nad tym jeziorem, w okolicach dzisiejszego Janowa, w IX wieku istniał port, a także emporium wikingów i nie tylko wikingów, handlu bałtyckiego na terenie ówczesnych Prus. Nad jezioro jeszcze wrócimy, obiecujemy. Zobaczycie więcej. Punkt z rozpoczęcia odcinka nazywa się Ptasi Raj i leży w wiosce Jagodno u północnych opłotków Elbląga i podnóża Wysoczyzny Elbląskiej. To malutka wieża widokowa nad Zatoką Elbląską, częścią Zalewu Wiślanego, do której uchodzi rzeka Elbląg. Jak się okazuje, nawet takie z pozoru zwykłe miejsca mogą wyglądać bardzo filmowo. A teraz czas na to znaczy NE, czyli Elbląg. Krzyżacy, którzy założyli w 1237 roku miasto jako faktorię handlową, nawiązując do bogatej spuścizny Truso, nie spodziewali się pewnie, że potem port zbuntuje się przeciw nim. Po pokoju toruńskim w 1466 roku Elbląg wszedł w skład państwa polskiego. Hanzeatycki port został zniszczony w 1945 roku w około 70%. Szczególnie ucierpiało Stare Miasto. Zabytkowe kamieniczki legły w gruzach. Inne uszkodzone rozebrano. Większość dotychczasowych mieszkańców, głównie niemieckojęzycznych, opuściła Elbing, który znów stał się Elblągiem. Retrowersja.
czy jest znane Wam takie pojęcie architektoniczne, nieformalne. No nam też nie było znane, ale już jest, chociaż nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że rok temu nagraliśmy miasto, które też przeszło retrowersję. Chodzi o postmodernistyczną odbudowę jakiegoś miejsca, jakiejś substancji urbanistycznej, architektonicznej, dużo starszej. Efekt naprawdę jest imponujący. Spójrzcie tylko na unikatową w skali Polski wąską uliczkę. Znamy takie jedynie z Włoch. Podsumowując, nigdzie w Polsce nie zobaczycie tak ciekawej i nietypowej historii urbanistycznej jak nad rzeką Elbląg. Nad rzeką Elbląg przerzucono aż 2 mosty zwodzone. Niestety nie załapaliśmy się na prezentację ich działania. Jeden z piekarczyków nie poinformował nas, że to nie jest reguła, ale spokojnie. Będzie nam dane jeszcze pokazać Wam coś bardziej hydrotechnicznego. Zgodnie z prognozami pogoda nam się niestety zmieniła na gorszą, ale my zaraz wejdziemy sobie do tego muzeum i dowiemy się coś nieco więcej na temat historii Elbląga. Więcej rozmów w całości, wywiadów, a także materiały, które nie zostały opublikowane w tych zwykłych odcinkach, znajdziecie w materiałach oraz odcinkach specjalnych, które są dedykowane dla naszych patronów. Jeśli chodzi o Truso, sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego że jest to osada skandynawska, założona przez przybyszów z Europy Północnej, ale na południowych wybrzeżach Bałtyku. Najpierw musieli pokonać Zalew Estyjski, a potem rzekę Ilfing. Jeżeli brzmi to dla słuchaczy, dla widzów dość tajemniczo, to słusznie. Zalew Estyjski to nic innego jak dzisiejszy Zalew Wiślany. Rzeka Ilfing to dzisiejsza rzeka Elbląg. No i płynąc rzeką Ilfing można dopłynąć nad jezioro znane dzisiaj jako Druzno i tam znajdowało się Emporium, osada rzemieślniczo-handlowo-portowa, którą zorganizowali, założyli właśnie przybysze ze Skandynawii. Zajmowali się oni czymś innym niż powszechnie nam się to kojarzy z wikingami. Nie podbojem, bo na tych terenach nie było czego podbijać, nie było czego rabować. Natomiast skupili się na handlu. Handlowano bursztynem, źródła pisane wymieniają różne surowce, wyroby, ale był jeden towar, mówiąc w cudzysłowie, który można powiedzieć swoją wartością przewyższał wszystkie inne, czyli byli to niewolnicy. No i ten handel niewolnikami, taki można powiedzieć dosyć mroczny okres w dziejach Europy, ale pozwolił na gromadzenie ogromnego bogactwa wczesnym państwom, ale również wcześniej jeszcze mniej zorganizowanym osadom, w tym właśnie Trusom. Od końca VIII wieku, kiedy pojawili się tutaj Skandynawowie i zaczęli organizować osadę, funkcjonowała ona tak naprawdę do przełomu X-XI wieku. Czyli mamy gdzieś 2 stulecia, w których non-stop tutaj funkcjonowała osada. To jest bardzo ciekawe, to nie była osada taka sezonowa. Mamy na przykład raki do chodzenia po lodzie czy kościane łyżwy, które można zobaczyć na naszej wystawie. To są doskonałe dowody na aktywność w okresie również zimowym tej osady, więc ona funkcjonowała cały czas. No ale potem na tym przełomie X-XI wieku doszło do ogromnych przeobrażeń w Europie Środkowej, w Europie Północnej. Na terenie dzisiejszej Polski powstaje państwo piastowskie. W Europie Północnej również tworzą się pierwsze chrześcijańskie monarchie. I tak naprawdę to, że pojawia się wielka idea w postaci nowej religii, czyli chrześcijaństwa, to z jednej strony, a z drugiej bardziej scentralizowane władze, no to wszystko zadaje kres okresowi wikińskiemu. A czy tutaj, rozumiem, że w tym muzeum, które jest zarówno historyczne, jak i archeologiczne, można zobaczyć coś ciekawego, a nawet nie jedną pewnie rzecz ciekawą właśnie z wykopalisk z Truso? A jakby pan miał wymienić taką najcenniejszą, najbardziej ciekawą? Miniaturowa zawieszka w kształcie różdżki. Skandynawowie parali się czymś takim jak magia Seidr. Wierzyli w czary, wierzyli w magię. Wieszczki posługiwały się różdżkami, trochę tak jak w Harrym Potterze, chociaż różdżki wyglądały inaczej. I miniaturę takiej pełnowymiarowej różdżki, która ma, ta pełnowymiarowa, kilkadziesiąt centymetrów, ta miniatura, którą odkryliśmy tutaj, ma zaledwie 5, ale kształtem dokładnie odpowiada tym pełnowymiarowym różdżkom. W początkowym okresie był to tak naprawdę główny port i miasto stołeczne tego budującego się tak naprawdę dopiero państwa zakonnego, państwa krzyżackiego. Bardzo wcześnie w Elblągu powstał zamek murowany, bo już mówi się, że około 1250 roku ta podstawowa
budowla, czyli ten zamek konwentualny, w którym żyli, mieszkali bracia, to już jest w formie murowanej. I w tym czasie jest to również siedziba mistrza krajowego, czyli najważniejszego urzędnika w państwie zakonnym. I Elbląg był również tym najważniejszym portem państwa zakonnego, do którego tak naprawdę przybywało w większości zaopatrzenie, który handlował z całą Europą. Bardzo szybko Elbląg staje się miastem należącym do Związku Hanzeatyckiego. Ten najlepszy okres, taki początkowy, kończy się druga połowa, może XIV, na pewno XV wiek, kiedy to w 1308 roku zostaje przeniesiona siedziba wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka i Malbork staje się tym miejscem stołecznym, oraz opanowanie przez Krzyżaków Gdańska, gdzie znacznie lepsze położenie Gdańska powoduje to, że Gdańsk zaczyna wyprzedzać Elbląg, jeżeli chodzi o ten handel europejski, czy nawet później również paneuropejski. Muzeum Historyczno-Archeologiczne, położone na terenie dawnego Zamku Krzyżackiego, zwłaszcza dzięki swojej interaktywnej, poetyckiej wystawie, naszym zdaniem należy do najciekawszych tego typu placówek w północnej Polsce. Przypomina nam też, że przede wszystkim wcześniej byli tu Celtowie i Goci. I to oni handlowali z antycznym Rzymem bursztynem. Był to sam kraniec bursztynowego szlaku z Rzymu. A to już samo serce Wysoczyzny Elbląskiej, w tle majaczy tafla Zalewu Wiślanego. Kto bystrzejszy, dojrzy też Mierzeję Wiślaną. Czy to góry? Nie. Wyżyny? Nie. To Wysoczyzna Elbląska. Jakby tak zerknąć na mapę i zobaczyć deniwelację pomiędzy wybrzeżem a jakimś najwyższym szczytem, to wychodzi na to, że to jest najbardziej wybitny fragment naszego wybrzeża, bo różnica jest 200 metrów, a najwyższy szczyt, o którym mówiliśmy, od Zalewu Wiślanego leży zaledwie kilka kilometrów. Taka wymyślona ciekawostka. Tutaj w Jeleniej Dolinie został wytyczony taki szlak w formie pętelki. Czerwone znaki, zerkajcie. Część szlaku kopernikowskiego, serio jest to szlak pieszy kopernikowski, gdzie można sobie wypróbować górskość tych terenów. Spore podejścia, spore zejścia. No, nie ulega wątpliwości, że deniwelacje są tu spore. Podejrzewamy też, patrząc na ilość drzew liściastych, że musi tu być naprawdę pięknie jesienią. Jednym z najbardziej zróżnicowanych terenów Elbląga jest odległa od centrum dzielnica Pruchnik i przylegająca do niej Szwajcaria Pruchnicka. Docieramy w serce dzielnicy, którą stanowi piękny gotycki ceglany kościół. Takich kościołów na szczycie wzgórz od teraz na wschód od Elbląga naliczyć będzie można naprawdę sporo. O tym, że to miasto świadczy fakt, że przed chwileczką odjechał autobus 21 miejski. Zobaczcie, pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w gminie Pruchnik. Oczywiście jest napisane, że w czasie komuny, zresztą wszystko co niemieckie było propagandowo gumkowane. Również on został zdemontowany, ale staraniem mieszkańców Pruchnika został przywrócony w 2015 roku. To jest zdrowe, to jest mądre, to jest z klasą, szacunek do, mimo że nie naszego, no to na przykład ci ludzie mogą się modlić w kościołach, które postawili przecież tutaj wcześniej mieszkańcy niemieccy. O polodowcowym charakterze Wysoczyzny świadczą głębokie jary, ale też na przykład kamienie polodowcowe, eratyki. W poprzednim odcinku mieliście okazję poznać największego na terenie Polski. Ten oczywiście nie jest, ale i tam, i tu w okolicy Niemcy przerabiali te kamienie, stawiając na nich różne rzeczy, albo tak jak w tym przypadku kamienia cesarskiego, robiąc z nich postument, pomnik pamiątkowy na cześć
po raz pierwszy wizytującego Kadyny w 1899 roku cesarza Wilhelma II. A ta tradycja jest długa, bo właściwie święty kamień, też polodowcowy, dzisiaj zamoczony w Zalewie Wiślanym, 10 km stąd, był świętym kamieniem Prusów. I on też wyznacza do dzisiaj historyczną granicę pomiędzy Warmią a Niewarmią, czyli właśnie tymi terenami, o których teraz mówimy. A w południowej części Wysoczyzny zapoznać się z nią na co dzień może każdy elblążanin czy elblążanka, gdyż niektóre wąwozy Jary, ale też widocznie zarysowane wzgórza i dolinki sąsiadują z osiedlami miejskimi w formie leśnego parku zwanego Bażantarnią. Z góry Chrobrego w podobny dzień zapewne muszą być piękne zachody słońca. Bażantarnia wchodzi w skład administracyjny miasta i znajduje się w jego wschodniej części. Już 250 lat temu te piękne lasy liściaste były schronieniem dla mieszkańców bogatego miasta hanzeatyckiego zarówno przed słońcem w upalne dni, ale także przed wilgotnym wiatrem z nad Żuław oraz Zalewu Wiślanego i w sumie tak jest do dzisiaj. Natomiast historia tego miejsca jest o wiele dłuższa, ponieważ już w XIV wieku Krzyżacy założyli tutaj zwierzyniec. A teraz przeciwległa strona, północna Wysoczyzny, rzekomo największy w obwodzie polski dąb, a przynajmniej taki, który pomieści w środku najwięcej ludzi. Kadyny to mała wioska nad Zalewem Wiślanym, schowana jakby przed wzrokiem Elbląga. Miało być ustronnie. Dla kogo? Kadyny wyróżniła przede wszystkim postać Wilhelma II. Cesarz tak sobie upodobał to miejsce, zwłaszcza przyrodę tutejszą, wiekowe buki, ale też powietrze mineralne, że ustanowił tutaj swoją letnią rezydencję, a także przyczynił się do założenia tutaj manufaktury ceramiki artystycznej, czyli majoliki. I ta manufaktura wciąż tutaj funkcjonuje. Jej wyroby znane są na całym świecie. A ponadto właśnie tutaj zarówno pałac, jak i zabudowania folwarczne zostały przekształcone na nowe funkcje i znajdują się w prywatnych rękach. Oczywiście Kadyny to nie tylko i wyłącznie cesarz, wręcz powiedziałbym, że to jedna z końcowych faz tej historii, która zaczyna się oczywiście w czasach pruskich, ale potem byli właściciele barzyńscy, między innymi nazwa dębu od nich pochodzi, Krzyżacy oczywiście, kapituła warmińska, później przyszli działyńscy, to jest około 300 lat temu i właśnie chyba działyńskich powinny pamiętać tutejsze buki, które w rezerwacie Kadyński Las należą do najstarszych tego typu drzew w całej Polsce. A dlaczego Wysoczyzna, skoro mamy też wyżyny w Polsce? To są bardzo podobne tereny, natomiast Wysoczyzny bezpośrednio graniczą z nizinami czy z pradolinami, z bardzo płaskimi terenami. Jak wiemy, wyżyny niekoniecznie. Klasztor tutejszy przeczytaliśmy, ale tylko w jednym źródle, więc nie brzmi to wiarygodnie. I jego kompleks był największą ceglaną budowlą wybudowaną na północ od Malborka po Malborku. Natomiast na pewno faktem jest, że wciąż tutaj jest 3 zakonników, o czym też świadczy dzwonek przy furcie klasztornej. A jesteśmy na terenie dawnego grodziska i świątyni Prusów oczywiście. Też widać oczywiście Mierzeję Wiślaną i prawdopodobnie 2 wyspy, które powstały sztuczne w wyniku osadzania materiału z przekopu Mierzei. Jeśli mierzysz wysoko w ćwiczeniu uważności i odnajdywaniu miejsc nieoczywistych, Wysoczyzna jest z pewnością dla Ciebie. Czujesz to? Skoro ciągnie nas do wody, to... Dzisiaj zapraszamy Was na niesamowitą przygodę, unikatową, jedyną taką w Polsce,
a może i nawet w Europie, czyli rejs statkiem. Jeśli ktoś oglądał naszą serię pierwszą Podróży dookoła Polski, to być może kojarzy, że już z takiego rejsu wtedy też skorzystaliśmy. Jednak wtedy płynęliśmy z Ostródy do Buczyńca, a dzisiaj płyniemy z Elbląga do Buczyńca, więc dużo dłuższy będzie to rejs. I teraz zastanawiamy się, czy będziemy płynąć Birkutem, czy Marabutem. To się okaże za chwilę, bo chyba już można wchodzić. Jednak Birkut po chwili sunie przez, niestety w dużej mierze schowane dziś z braku słońca, dywany grążeli żółtych i pływających wysp, dających schronienie kaczkom, czaplom, żurawiom na jeziorze Drużno. Widzicie, obiecaliśmy i macie. Choć trudno było to ująć aparatem, no i trudno będzie. Ale widzieliśmy też kilka bielików. Czyli wracamy do miejsca, gdzie rozpoczynaliśmy odcinek, ale dopiero za tym jeziorem się zacznie. Kanał Elbląski powstał, by w najbardziej efektywny sposób móc transportować płody rolne Oberlandu do wnętrza Prus i wnętrza Prus do portu w Elblągu i w drugą stronę. Pozwolić industrializować się nadjeziornym miastom. Aby tego dokonać, musiał pokonać prawie 100 metrów różnicy wysokości między Elblągiem a Ostrudą. Zrobił to, ale nie dałoby się bez pochylni, które właśnie sprawiają wrażenie, że płynie się kilka razy statkiem po trawie. A to po prostu fizyka i mechanizm przeciwwagi bez udziału energii elektrycznej. Statki wpływają na wózki, które same ważą ponad 20 ton i ciągnięte są przez liny. Wwożą lub zwożą z basenu do basenu. Właśnie płyniemy po trawie, a tak naprawdę to jedziemy, ponieważ ta trasa długa, ona trwa 4 godziny 40 minut około. Ona wiedzie przez 5 pochylni. Ostatnią pochylnią jest Buczyniec, zatopiony w gęstych bukowych lasach, który poznaliśmy już w 2020 roku, ale od drugiej strony. Atrakcja statkiem po trawie także posiada tak zwanego Oscara turystycznego, czyli certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Kilkanaście lat temu otrzymała także wyróżnienie w takim plebiscycie 7 cudów Polski. No i jeszcze jedno, muszę się sama siebie poprawić, ponieważ jest to atrakcja jedyna w swoim rodzaju nie tylko w Europie, ale także na świecie, więc jeśli chcecie skorzystać z czego, wziąć udział w czymś, co jest jedyne na świecie, no to właśnie tutaj. Zajazd żuławski, to szukaliśmy czegoś żuławskiego w menu, flaczki po żuławsku. Nie chciano nam powiedzieć, jakie są składniki. Chyba nie raki są dodawane tutaj. Już wiem chyba. Dużo takich przypraw korzennych, bo jest takie ostrawe. W sam raz na dzisiejszy dzień. Mamy też pierogi, one są opiekane, a w środku mają mięso z kaczki i one są podawane z sosem grzybowym, z borowikami. Tutejsze lasy zapewne słyną z grzybów, więc jak najbardziej to pasuje. A wy co, szczury lądowe? Dalej nieprzekonani do okolic Elbląga? Co ciekawe, trafiliśmy w Tolkmicku na festiwal pieśni i piosenki żeglarskiej. I turystycznej. Koraliki miękkich kropel znaczą smutne szare szyby. Ja z biletem bezpowrotnym jadę milcząc świat leniwy. Czy warto było likwidować jedną z najpiękniej położonych linii kolejowych Polski, z Elbląga do Tolkmicka, na długim fragmencie biegnącą wręcz po plaży? Pytanie retoryczne, ale za to dworzec ostał się bardzo ładny. Kącik odpowiedzialnego podróżowania. Dzisiaj sobie powiemy w Tolkmicku, ustronnym porcie nad Zalewem Wiślanym, dokąd kiedyś dojeżdżała kolej nadzalewowa. Teraz obecnie nie jeździ, można skorzystać natomiast z nietypowego środka transportu, czyli z drezyn kolejowych. I a propos, zróżnicowane formy transportu, nie tylko samochodowe. To jest coś, co oczywiście przyświeca odpowiedzialnemu turyście, aby korzystał z transportu szynowego, pociągów, kiedy są, z autobusów,
ale również tak jak w naszym przypadku ze statków, z promów, z Tolkmicka odpływa tramwaj wodny do Krynicy Morskiej po drugiej stronie na Mierzei Wiślanej. Miejsce naszych kolonii, sentyment się włączył, ale 2 lata temu przecież płynęliśmy sobie Zalewem Wiślanym od strony zachodniej. Tutaj też przez Wysoczyznę Elbląską biegnie szlak rowerowy, można sobie stąd dojechać do Elbląga czy do Fromborka. Jest to słynne Green Velo, a właściwie takie odgałęzienie warmińsko-mazurskie. Co prawda nasza podróż jest samochodowa, ale jak widzieliście, zarówno w poprzednich odcinkach, jak i w kolejnych będziemy korzystać z transportu nietypowego, najczęściej rowerowego. No to jeszcze tylko rzut oka na rynek w Tolkmicku i czarodziejskim sposobem podmieniamy go na rynek w sąsiednim Fromborku. Ale to już nie jest Wysoczyzna. Tak, przekroczyliśmy Święty Kamień i wkraczamy w ostatni rozdział odcinka. No i jesteśmy, witamy się z Mikołajem Kopernikiem, ale będziemy tutaj przez chwilę właściwie tylko przejazdem, no bo to miasteczko znajduje się już na Warmii. Natomiast ten odcinek dotyczył przede wszystkim Wysoczyzny Elbląskiej, ale zaproponujemy Wam inne miasteczko, równie ciekawe, a chyba trochę mniej znane. Bez wątpienia wzgórze katedralne we Fromborku to najpiękniejszy przykład gotyckiego założenia urbanistycznego w północnej Polsce. Zazdrościć tego miejsca może nam wiele krajów, również nadbałtyckich, bo Kopernika to zazdroszczą nam wszyscy, choć sam astronom bardziej utożsamiał się właśnie z regionem, ze swoją małą ojczyzną niż z którymkolwiek z krajów. Wieża Kopernika. Tutaj zamieszkał po przyjeździe z Włoch. Wiecie, dlaczego nie kręcimy za dużo stąd? Bo miejsce jest tak ważne, że zasługuje na coś osobnego. Chyba przyznacie nam rację. Poza tym mamy w planie taki odcinek o Mikołaju Koperniku, szlakiem kopernikowskim, nie tylko w Polsce. I na pewno z tego powodu do Fromborka wrócimy. Ale w zastępstwie zaproponujemy Wam inne warmińskie miasteczko, mniej znane, a może niesłusznie. Chodzi o Braniewo. Braniewo ma bardzo ciekawą historię. Jest to jedno z najstarszych miast na Warmii. Kiedyś była nawet stolicą Warmii. Od XIV wieku należała do Związku Hanzeatyckiego dzięki rzece Pasłęce. Poza tym można tutaj zobaczyć najstarszy murowany zabytek na Warmii w postaci wieży bramnej, pozostałość po zamku biskupów warmińskich. No ale niestety, tak naprawdę po świetności tego miasta niewiele zostało, choć wciąż można tutaj odnaleźć kilka perełek. Wszystko ze względu na zniszczenia wojenne i powojenne. Miasto zostało w 90% zniszczone. Nie zniszczono lub odbudowano skutecznie na przykład skrzydło dawnego kolegium jezuickiego i uczelni, która miała szansę zostać uniwersytetem, czyli Collegium Hozjanum, założonego przez Hozjusza, wieżę bramną zamku biskupiego, inną wieżę młyna kieratowego, jak widać mieszkalną i część dawnych fortyfikacji, potężną świątynię Katarzyny Aleksandryjskiej, jak na hanzeatyckie miasto przystało, szachulcową restaurację, a tak naprawdę budynek dawnych spichlerzy nadbrzeżnych. Duża część miasta wypiękniała dzięki funduszom europejskim, mnóstwo tablic oraz atrakcja wbrew pozorom młoda, ale jedyna w swoim rodzaju, zadaszony most, kładka nad rzeką Pasłęką, wyjątkowo czystą swym nurtem. W Nowej Pasłęce, kiedyś osadzie podwójnej, pogranicznej, znajdował się hanzeatycki port Braniewa i właśnie wylot na Zalew Wiślany i świat Bałtyku. Byliśmy świadkiem ciekawej rozmowy, oburzenia tutaj 2 panów sobie rozmawiało, że wczoraj przedstawiciele koła wędkarskiego zarekwirowali młodym chłopakom, 13-14-latkom, wędki wszystkie i zabrali, bo w Pasłęce łowili. Co sądzicie o tym? Tak się robi? Takie są zasady? Czy jednak powinno się pozwolić młodym w taki sposób czas wolny spędzać? W 1254 roku Braunsberg otrzymał prawa miejskie na lokacji lubeckiej. Miasto było obwarowane podwójnymi murami, a siedzibę stolicy utraciło na rzecz Fromborka. Biskupstwa utraciło na rzecz Ornety i Lidzbarka.
Jedziemy sobie przez świętą Warmię, pagórkowatą, piękną. Jest odcinek na naszym kanale, odsyłamy. Jest też w książce Podróżuj bliżej cały rozdział o Warmii. Słuchamy sobie podcastu o życiu Kopernika, idealnie tematycznie. No ale opuszczamy zaraz region. Przypominamy taką ciekawostkę, że województwo warmińsko-mazurskie nie składa się z 2 regionów tylko, czyli Warmii i Mazur, bo ma na przykład też trzeci region, zupełnie pomijany, zapomniany, niedoceniany. Właśnie do niego teraz się udajemy. A cóż to za kraina? Też na B. A kraina ta nazywa się Barcja. To okolice Bartoszyc i opisaliśmy miejsce, w którym się teraz znajdujemy, właśnie w naszej książce Podróżuj bliżej, którą zawsze będziemy Wam mocno zachęcać na podróżujbliżej.pl. Nazywa się ono Folwark Galiny. Jest przepiękne. Wtedy akurat byliśmy jesienią. W stajni w Galinach mieszka około 60 koni. Ogiery rżą i plotkują, gdy objeżdżamy majątek przez 400 lat zarządzany przez rodzinę Eulenburgów. Drzewa w przypałacowym parku, które ochraniają pałac przed wiatrem jesienią, miały tu wszystkie odcienie żółci, od cytryny po musztardę. Winorośl na pałacu czerwieniała bardzo. Tak bardzo, że następnym kolorem wydawała się czerni. Cortez śpiewał do filmu Kamerdyner, kręconego m.in. w tych rejonach. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. A te malwy są niesamowite. Prawda? Warto było czekać. Pałac i folwark Galiny, w którym zatrzymaliśmy się na krótką przerwę na kawę, choć jesteśmy tutaj nie po raz pierwszy. Jest przedstawicielem województwa warmińsko-mazurskiego, który posiada certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, a przypominamy, że jest ona partnerem naszej tegorocznej serii podróży dookoła Polski. No i piękna pogoda znowu powróciła i mamy nadzieję, że pozostanie taka do końca naszej wyprawy. Musimy Wam się też do czegoś przyznać. Do tych serniczków warmińskich ze świeżymi porzeczkami to naprawdę nie da się długo namawiać. Mamy nadzieję, że do kolejnego odcinka z nami również. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że zainspirowaliśmy Was do podróży. A możecie wyrazić to albo w komentarzu, przypominamy, że trwa konkurs dla komentujących, albo w przypadku łapki w górę. Bardzo Wam dziękujemy za każdą aktywność. Odsyłamy też oczywiście do odcinka na naszym kanale pod tytułem Mazury jesienią. Tam pojawia się m.in. folwark Galiny. A my już zapraszamy do kolejnego odcinka, który także w znacznej większości będzie toczył się w województwie warmińsko-mazurskim, ale naszym zdaniem w miejscu najmniej znanym w tym regionie. Oto fragmenty. Do zobaczenia. Fajna piwniczka, cała z takich właśnie ratyków polodowcowych. Krowy też się mają tutaj super. Ciekawe, czy wasze mleko, bo jecie chyba tylko trawę i zioła, smakuje lepiej niż normalne.